Gdy szukamy do uprawy w mieszkaniu ładnie kwitnących roślin doniczkowych, na pewno zainteresuje nas kliwia. Rodzaj roślin z rodziny amaryłkowatych, występujących naturalnie w południowej Afryce. Nazwa rodzaju nadana została dla uczczenia Lady Clive, hrabiny Northumberland, która była znanym patronem ogrodnictwa i w jej ogrodzie po raz pierwszy zakwitła Clivia nobilis. No i tu sobie teraz możemy obejrzeć tą kliwię. System korzeniowy po wyjęciu z doniczki wygląda w następujący sposób. A tu nie wiem, ile jest sadzonek, zaraz się dowiemy. W warunkach domowych najczęściej uprawiana jest Clivia minata. Inne odmiany to również aurera z białymi kwiatami, jak również Clivia nobilis z podłużnymi, opadającymi w dół kwiatami o kolorze łosiowatym. Roślina nie jest wymagająca. Dobrze jej, gdy nie poświęcamy jej zbyt wiele uwagi. Cała roślina jest rośliną trującą i trzeba zwrócić szczególną uwagę na dzieci, jak również zwierzęta domowe. W okresie zimowym najlepiej ją przechowywać w temperaturze powyżej 10 stopni, dzięki czemu roślina przygotowuje się do zimowego spoczynku. Chociaż powiem, że mieliśmy sytuację, że nasza kliwia kwitła w okresie zimowym na gwiazdkę. Najczęstszym błędem w uprawie jest przelanie kliwi, które to postępowanie może być przyczyną gnicia korzeni, jak również ich zalania, co może się przyczynić do śmierci rośliny. Rozmnażanie rośliny możemy przeprowadzić przez podział rośliny matecznej lub również przez owoce. Muszą być odpowiednio duże, a nasiona dojrzałe. Zresztą możecie zobaczyć wysiew owoców z jednym w poprzednich odcinków, do którego odnośnik znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Kliwia lubi ciasnotę, dlatego też przesadzamy, gdy roślina wyrasta z doniczki. Młode rośliny przesadzamy co 2 lub 3 lata. A tu już możecie zaobserwować same kliwie po przesadzeniu. Generalnie, jak widać, w tym sezonie pobyt na zewnątrz im trochę zaszkodził, bo tutaj właśnie przez dużą ilość opadów deszczowych, jak widać, liście zrobiły się takie brzydkie. Wydaje mi się, że to przez opady deszczowe. One sobie stały właśnie w zadaszeniu. No nie tyle w zadaszeniu, co pod orzechem laskowym. O tam. No i jak widać, trochę tych odnóżek było po tych 6 latach. W każdym bądź razie jeszcze 2 takie mniejsze poszły do rodziny, także nadal jest ich dużo. Tu natomiast są te 2 kliwie małe z nasionka. Tu jak widać już wypuszcza 3 liść. Każdy następny liść jest coraz większy. Także też jest powód do zadowolenia. A tak natomiast wygląda, gdy bananki wjechały już do szklarni. Jak widać, ciasno. A to jest dopiero po jednym sezonie.